Cześć ocalali. Wróciłem już z wydarzenia Europe VIP Players Share Meeting realizowanym przez Huawei App Gallery. Więc wracamy do tworzenia wideo związanych ze State of Survival. Niemniej jednak czekajcie na bonusowe filmy, w których opowiem jak było na tych wydarzeniach, jak udało mi się porozmawiać z dyrektorem finansowym FunPlus Terrym Linem, głównym deweloperem gry oraz co wynikało z tej rozmowy oraz co może wyniknąć w przyszłości. Dziś jednak skupimy się na rolach graczy w grze. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej na klubie 2117 graczy, wiele osób nie wie jak naprawdę grać. W tym poradniku postaram się możliwie najjaśniej przedstawić, dlatego proszę o wyrozumiałość i oglądanie do końca. W tym przewodniku dowiesz się o podziale ról graczy oraz sposobie definiowania tych ról w sojuszu. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego wideo, chciałbym przypomnieć Wam, że jestem ambasadorem gry State of Survival w Huawei App Gallery. To tutaj możecie zobaczyć, jak promujemy inteligentne kupowanie pakietów wspierane przez Huawei App Gallery. Także gdyby ktoś z Was był zainteresowany lepszym wykorzystaniem swojego budżetu na wzmocnienie swojego konta w grze, to zapraszam do rozmów prywatnych, w których wyjaśnię, w jaki sposób można to zrobić. A ci, którzy są wystarczająco samodzielni i lubią wszystko robić samemu, zapraszam pod te dwa linki, które pojawią się teraz na dole ekranu. Oraz gdybyście nie zdążyli przepisać, będą również w opisie filmu oraz przypiętym komentarzu. Huawei App Gallery wspiera graczy w prosty sposób. Kiedy wydasz równowartość pewnej kwoty, którą możesz zobaczyć na stronie kampanii App Gallery, to będziesz mógł odebrać dodatkowy kupon. Ten kupon zapisuje się na Twoim koncie App Gallery i kolejny zakup pakietów możesz obniżyć o równowartość właśnie tego kuponu. Prawda, że prosta? Dodatkowo w tym samym czasie App Gallery wprowadziło kampanię dla tych, którzy wydają trochę więcej niż przeciętny użytkownik, ale każdy może w tym wziąć udział. Mianowicie po przekroczeniu wydatków na poziomie 1000 euro lub więcej, obojętnie jakiej walucie, możecie zgłosić się do mojej przełożonej, to jest Dana, na Discordzie App Gallery, a ona Wam za to osiągnięcie wręczy kupon o równowartości 25 euro, całkowicie za darmo. Prawda, że miło? A takich kampanii w App Gallery jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o role w State of Survival, są tylko 3 role, tak zwane wojenne. I nie więcej. Przywódcy zgromadzeń wojennych, czyli tak zwani rally liderzy, fillerzy, stolarze, wypełniacze szturmów i kibice. Żeby było ciekawiej, każda z tych ról jest równie ważna jak pozostałe. Każda rola zależy od drugiej. Każda rola ma swój własny sposób rozwijania talentów, zalety i wady dotyczące samej rozgrywki. Zanim jednak zagłębimy się w szczegóły, zdefiniujmy teraz stanowiska zarządcze w sojuszu. W przypadku zarządzania sojuszem R5 i R4 są to gracze, którzy są dobrzy w strategii, dyplomacji i zarządzaniu. To oni wszystko dla Ciebie porządkują, aby ułatwić Ci życie. Organizują ustalanie zasad, sortowanie czasu gry wydarzeń, zajmują się rekrutacją i zarządzaniem aktywnością. Każdy z tych graczy nadal może wybrać jedną z ról wojennych obok ról kierowniczych. Wróćmy teraz do ról wojennych. Liderzy rajdu są to członkowie, którzy mają najwyższe statystyki w całym sojuszu. To oni są w czołówce, która musi rozpoczynać rajdy. Ich głównym zadaniem jest rozpoczęcie rajdu lub bycie tak zwaną włócznią wojenną rozbijającą rywali. Każda statystyka ma znaczenie dla tego członka, ponieważ wypełniacze szturmów lub kibice bazują na ich statystykach. Taki gracz będzie musiał mieć najlepszych bohaterów ulepszonych maksymalnie i to w dodatku jak najszybciej. Dodatkowo musi być zawsze aktualizowany w oparciu o harmonogram rozwoju Twojego stanu. Siłę sojuszu ocenia się na podstawie liczby silnych graczy, których posiada. Jeśli chodzi o talenty, w 90% będą to talenty wojenne. Jeśli chodzi o wadę, ten członek sojuszu będzie stale pod presją, ponieważ będzie musiał przyspieszać swój rozwój ciągle i ciągle. Będzie im również trudniej leczyć oddziały, ponieważ będą musieli zamieniać talenty na ekonomiczne, gdy zajdzie taka potrzeba, lub będą musieli pocieszać się mikroleczeniem sojuszu przez wieki. Gracz ten skieruje swoje badania na wojnę w 80% i rozwój na 20%. Stolarz czy inaczej wypełniacz szturmów będzie miał nieco łatwiej niż lider rajdu,
ponieważ jego rola to wypełniać wszystkie rajdy utworzone przez liderów, odziedziczą wszystkie statystyki liderów w tych rajdach, więc nie będą musieli wydawać tak dużo. A jaka jest ich odpowiedzialność? Będą też musieli mieć zaktualizowane statystyki, ale w mniejszym stopniu, więc nie trzeba spieszyć się z najlepszymi bohaterami, ponieważ bohaterowie z poprzedniej generacji też będą bardzo w porządku. Filerzy będą też mieli inny wzrost i talenty. Ich drzewo badawcze może być mieszanką 3 drzew, ale z reguły zawsze będą to talenty ekonomiczne i będą musieli wydawać znacznie mniej na przyspieszenia leczenia lub wcale. Tak zwani kibice Łukan mogą zapełnić rajd lidera, jeśli nie ma wystarczającej liczby członków, lub zawsze mogą zapełnić rajdy drugorzędne do zdobycia punktów. Kibice to członkowie, którzy mogą mieć nieco mieszane uczucia co do przyjemności podczas wojen. Ze względu na niski rozwój i słabe konta będą proszeni o dołączenie do rajdów w ostateczności. Są bardzo potrzebni do mikroleczenia i pomocy podczas wojen. Mogą zostać stałymi wypełniaczami rajdów, jeśli dołożą dodatkowych starań w rozwój konta i behemotów. Każde ich kliknięcie odejmuje jednak ponad 3 minuty leczenia rannym żołnierzom członków wojen i konieczności ich wyleczenia. Przez większość czasu grają na talentach drzewa ekonomicznego i badaniach opartych o rozwój. Mogą wspierać zespół, dzieląc się zasobami. Zawsze znajdują się na drzewie talentów ekonomicznych, a drzewko wojenne jest dla nich bezużyteczne podczas wojen. Jedną z zalet jest to, że kibice będą bardziej zrelaksowani i będą odczuwali niższą presję ze wszystkich. Są tacy, którzy nawet nie grają codziennie, ale podczas wydarzeń sojuszu można na nich liczyć. Wady? Kibice mogą nie cieszyć się grą tak jak pozostałe 2 role, ale to jest też ich wybór gry, w oparciu o dostępny czas, życie prywatne czy po prostu możliwości. No dobra, skończyliśmy z rolami. To ty decydujesz, którą ścieżkę wybierasz.